Widzowie, był Campfire Chat. Godzinę temu Dark Microtransaction wrzucił wideo, ponieważ mamy mieć do czynienia z pełnym, ale to uwaga, pełnym reworkiem przedmiotów. I teraz widzowie, serio, my jesteśmy już po... Słuchajcie, to jest rocznica Diablo. Wy weźcie to pod uwagę, że ta pierwsza taka beta dla ludu została zdropiona naprawdę już rok temu. Update przedmiotów w Diablo 4 z dzisiejszego Campfire Chatu. Diablo IV just had its Campfire Chat and it showed the entirety of what they're going to be doing in terms of changing itemization as well as adding crafting, how to get... Ej, oglądał ktoś z was to? Może to będą dobre zmiany. Co? Crafting and adding some different gameplay loops. So let's talk about all of it starting now. First thing they mentioned, they're going to make a smaller pool of affixes, basically removing the stats that are the damage on Tuesday memes nobody cares about. Weird stuff like lucky hit on critical. Usuwają lucky hity, usuwają jakieś bonus damage w zamrożonych i inne tego typu rzeczy. Okej, to w miarę dobrze. They're going to be simplifying these stats. They also mentioned that sacred items are in World Tier 3 only, ancestral items are in World Tier 4 only, so you're no longer getting drops that you don't want. They mentioned this many times, but they want to focus on quality over quantity. They're going to be reducing the amount of loot that you actually get, but each of the items should feel impactful was the way they describe this. Part of the way they are doing this is actually removing some of the affixes on items. For instance, legendaries are going 4 to 3, rares are going 4 to 2. There will be less affixes per items, but that is because of how the crafting works. We would just talk about something you might be thinking looking at this is, okay, well, this makes rare items. Ty, poczekaj, co? Rare'owe przedmioty będą miały 2 affixy tylko? Items worthless. What about the trading economy? Well, they're opening up trading now to legendary items as well. So trading can now include legendary drops that you get before you craft on them. This is one of the examples they used of a before and after of items. So you can see here damage to shadow over time affected, lucky. Poczekaj. Mieli uprościć staty i usunąć bonusy do damage'a w różnych sytuacjach, po czym przedmiot ma inta, damage i vulnerable damage. Nie ma po prostu stary damage to shadow damage over time i nie ma lucky hita. Hit, chance to execute, and now it's just intelligence, damage, vulnerable damage. They're trying to simplify these stats. You can notice it has 3 instead of 4 affixes. That is the base item, and you can actually go up to 5 affixes. To nadal sprowadza się do tego, że oni trochę uproszczą te staty, no nie? I raczej to jest krok w dobrą stronę, ale problem jest taki, będzie prostsza wersja plus damage'a, okej? Ale nadal w tej grze nie ma jakichś takich konkretnych statystyk, jakiś faster hit recovery, faster block chance, block rate, prawda? Czegoś, co chciałbyś się trochę bardziej zagłębić w matematykę tej gry, prawda? No to jest podstawa hack and slash i nadal najwyraźniej tego nie będzie, nadal będziesz sobie stackował damage. Just now because of the way the crafting will work, which we'll talk about in just a second. Legendary items are now always 925 power if dropped from a monster level 95 plus. This way, they're really trying to reduce the amount of garbage items that you see on the ground. Part of the reason is they're still not adding a loot filter in the game. So if you're wanting a loot filter, that is not going to be happening. And they talked about that. But part of their logic was, well, we're going to be reducing the amount of garbage that's on the ground. All of the items should hopefully be impactful. They're also consolidating materials, meaning all of these different herbs and everything you have to find around the map. Now it's just one type of herb. They're trying to make the crafting of these materials. Ty, patrzcie, zmieniają to, na co jak bardzo narzekałem, że gra ma taki MMOS-owy i ma 20 różnych typów ziółek. Będzie teraz jedno ziółko, essa. Less annoying. They are also capping the... Ej, ale wiecie jaki jest problem jak na razie z tym wszystkim? Że patrzcie, było sobie takie Diablo 4, no nie? I ono miało na przykład 20 typów kwiatków, no nie? 40 affixów do damage'a. I teraz będzie jeden typ kwiatka, będą 4 affixy do damage'a i gra będzie bardzo prosta i okej, bo no było w tej grze bardzo dużo bzdurnych rzeczy, ale to nie chodzi o to, żeby mało było i żeby to było proste, tylko chodzi o to, żeby była jakaś różnorodność, ale w innych typach affixów, prawda? Więc to jest krok w dobrą stronę, ale żeby to zostało naprawione, to musisz dodać jeszcze różnego typu statystyki, różnego typu affixy, prawda? Różnego typu crafty do tych kwiatków, prawda? I to jest taki krok w dobrą stronę, ale
no to potrzebuje jakiejkolwiek głębi. Items, so it no longer goes infinitely to the point of basically you can break items. And To nie sprawi, że gra będzie dobra, na pewno. And the Jeszcze. Forgotten Souls are now dropping from Whispers and rarely dropping from globally from Elites as well. So they're just trying to make it a little bit easier to get all these random materials you need. The gems, they say they're going to make simpler, better, and have a much longer crafting tail, though we don't go into more detail on that. We didn't get much of that during the campfire, but gems are supposed to basically be better. One of the best received changes so far was the fact that the Codex of Power now not only has keyword search and filter, but also allows you to imprint your best version of legendaries into them. So if you get something that's a max row, you can put that into the Codex of Power and store that there, and then reuse it as many times as you would like. And Poczekaj, to teraz jak raz dropniesz Legendary Power na max rollu, to dajesz na tym imprinta i już go możesz używać zawsze na max rollu? also, your affixes of the legendary will increase with world tier. So your world tier 3 will be stronger than world tier 2 affixes, 4 will be stronger than 3. So you'll be upgrading your Codex of Power and storing them there. That is supposed to do two things, one of which is supposed to be less annoying and make it where you don't have to sit there and make a mistake about like, oh, saving your affix for a better item later. But also Ej, mam trochę wrażenie, że... Kurde, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale w taki prosty sposób. Gra było Diablo 4, które miało, powiedzmy, 20 podstawowych rzeczy i 400 bzdurnych rzeczy, no nie? 400 bzdur. I teraz te 400 bzdur się wywali i zostanie 20 podstawowych rzeczy. I ta gra będzie wyglądała jak jakiś totalny early access, bez kontentu, bez jakiejkolwiek głębi i bez żadnych rzeczy. I teraz jest pytanie, czy wywalenie ogromnej ilości rzeczy z tej gry nie sprawi, że ją się tak uprości, że stanie się już totalnie prostacka, nie dodawając żadnych kolejnych? No bo każdy się chyba zgodzi, że wywalanie affixów pokroju zadajesz więcej obrażeń od lodu w momencie, gdy przeciwnik ma na sobie dotę, która zadaje obrażenie od ognia, to jest dobry krok, prawda? Tylko że teraz się sprowadzi tą grę do takiego podstawowego fundamentu, ale no nadal w niej nic nie będzie konkretnego, co ta gra wymaga, by miała w sobie. Nie wiem, Diablo 4 to jest bez kitu gra, która po roku wejdzie w early access. This seemed to be one of the most well-received changes due to the fact that people have literally been asking for this change. No bo z jednej strony, no to są dobrze, że zmieniają takie rzeczy, no ale na przykład z drugiej strony raz wydropisz Legendary Aspect i masz go na max rollu i masz go na max rollu zawsze i go sobie zawsze bez żadnego kosztu wrzucasz na item praktycznie, no to sprawia, że wszystkie inne Legendary Aspekty tego efektu stają się dla ciebie bezużyteczne, przez co upgrade'owanie przedmiotu nie wiąże się u ciebie z żadnym kosztem. No to jest głupota. The start of the game. Another thing about this is all legendary affixes are now here. The Codex of Power is no longer limited to just the ones from the dungeons. You can put all affixes into the game, or from the game into the Codex. This is where we get into tempering. Tempering is effectively... To tak trochę wygląda, jak tą grę by się robiło pod względem zrobienia gierki, takiej a la roguelike, którą wchodzisz, min-maxujesz, w 60 godzin robisz w niej wszystko i tyle. I nie wracasz już do niej, bo nie masz tego gameplay loopa. New affixes onto the legendary items. So you start with 3 and you can add 2 new affixes onto the legendary items. You learn these recipes, and this is how you add it. These recipes here are these manuals that you learn, and once you learn them, you can use these in the tempering menu, which I will show you in just a moment. And each of these different manuals will have a number of affixes that could be applied, so there is some RNG associated with crafting the affixes onto items. This is what the menu actually looks like. This is the item beforehand. This is afterhand. You're going to notice there's tempered affixes too. That is because you can add 2 different affixes onto them. You can temper it up to 5 total times, meaning you can add 2 and then replace it 3 times, etc. if you don't get the one you want. This is almost... Ej, poczekaj, czy ja dobrze rozumiem, czy to jest przekopiowanie systemu z Last Epocha? Dropią ci zwoje? Ej, poczekaj, czy to jest Legendary Power z Last Epocha? You learn these recipes, and this is how you add it. These recipes here are these manuals that you learn, and once you learn them, you can use these in the tempering menu, which I will show you in just a moment. And each of these different manuals will have a number of affixes that could be applied, so there is some RNG associated with... Znaczy ja wam powiem tak, ja generalnie uważam, że ten system był dobry. I to jest dobry system.
Ale kurwa, Blizzard kopiując coś takiego od małego studia, to się pogrąża totalnie. Blizzard upadł. Crafting the affixes onto items. This is what the menu actually looks like. This is the item beforehand. This is afterhand. You're going to notice there's tempered affixes too. That is because you can add 2 different affixes onto them. You can temper it up to 5 total times, meaning you can add 2 and then replace it 3 times, etc. if you don't get the one you want. This is almost... Poczekaj, możesz to jeszcze robić bez żadnego kosztu i kilka razy to możesz zrobić, jak ci za pierwszym razem nie załapie? No kurwa, co to jest stary za gra dla bambików? No to nie masz kosztu, no przecież to właśnie o to chodzi w hack and slashach, żeby podejmować to ryzyko. To jest giga ważne, stary. A tutaj będziesz, jak ci za pierwszym razem nie załapie craft, to będziesz to sobie mógł przerolować jeszcze? No proszę cię, no to już jest za dużo. No właśnie chyba to najbardziej lubimy w koraptowaniu itemów. To nie, to nie ma sensu. Ej, ale to są na przykład rzeczy, które mi pokazują, że Blizzard totalnie nie rozumie, o co chodzi w hack and slashach. Co nas jara w hack and slashach. No patrzcie, za pierwszym razem pokazują zmianę, że dropisz Legendary Power, wrzucasz go do swojego nie wiem, książki z Legendary Powerami. Raz wydropisz maksymalny, masz już zawsze maksymalny i tyle, elo. I teraz kolejna sprawa. Masz affixy i masz książki, masz kolejny fajny system zajebany z innej gry. No nie oszukujmy się, no to jest ukradzione z innej gry, tego się nie da nazwać inaczej. Tylko że będziesz to mógł, stary, 5 razy sobie rerollnąć na jednym przedmiocie do momentu, aż wleci ci to, czego byś finalnie chciał. A ja myślałem, że o to chodzi w hack and slashach, żeby wydropić jeden, spróbować, nie siądzie ci i nadal mieć tą marchewkę, że stary, jak wydropię ten przedmiot jeszcze raz, to spróbuję to jeszcze raz rollnąć. Może mi rollną lepsze rzeczy na tym. A nie, tutaj dropisz stary raz i tyle. I masz. I gitara się ma, nie? You get 5 instances of activating the tempering, and you can have 2 different tempered affixes onto items. So you can see here you go from 3 to 5 of these affixes. Wyobraźcie sobie, na przykład, jeżeli w Path of Exile, jak macie Orb of Corruption, że możecie sobie cofnąć Orb of Corruption. Możesz sobie dać, ale jak ci się nie spodoba, to możesz dać jeszcze raz, i 5 razy. No to wtedy używanie tego, sorry, nie Orb of Corruption, tylko Valorba, no nie? Koraptowanie przedmiotów. No to przy 5 razach, no to większość przedmiotów byście od razu to robili instant. No jakbyście mieli 5 prób. To właśnie o to chodzi. To jest jak cheat code. Stary, no, dokładnie to jest jak cheat code. You go to temper the item, you're gonna have this menu show up here, which will... O to właśnie chodzi, że wykonując tego typu rzecz w grze, tego typu crafta, podejmujesz to ryzyko. Stary, jest multum rzeczy, które mogą ci pójść nie tak w crafcie i podejmujesz bardzo duże ryzyko. Przecież jak się upgrade'uje jakieś rzeczy Divine Orbami, nie? Nawet w crafting benchu czy coś, to są też dużo znaczące crafty. Nie siądzie ci, no tyle. Przykro mi, stary. Actually allow you to select either offensive, weapons, defensive, utility, etc. based upon the item. For instance, this is a weapon, so he can do weapons and offensive style affixes. And you can see here when he clicks on the offensive category, these are the different manuals we were talking about earlier that allows you to see what the different recipes from using this could actually end up being. So you could select one of them, then temper the item, and that tempering item will slam on one of these affixes from the manual you actually chose. Hopefully you get the one you want, and you can see there you now have a plus of the damage. Something else that can drop are greater affixes. Effectively, you can get variants of ancestral items that drop that can have greater affixes, aka the affixes are mega juice, which will have a 1.5 multiplier of the maximum row. So if the maximum was 100, you can get an affix that will drop with a 150 max out row. That is what... Aha, ty, no i mamy już sposób naprawiania przedmiotów tymi systemem Diablo 3. Będą ci dropiły affixy, które będą po prostu silniejsze. Ale teraz uwaga, przecież to są egzalty z Last Epocha. Tylko cała idea egzaltów polega na tym, że dropi na rare'owych przedmiotach, nie na legendarkach. Oni zajebali coś, tylko nie zrozumieli, o co w tym chodzi. Nie! Stary, będziesz miał egzaltowane affixy na legendarnych przedmiotach? No co ty gadasz? Przecież to jest totalna bzdura, to jest ogromny power creep.
Idea egzaltowanych przedmiotów w Lasipoke jest taka, że występuje na rare'owych przedmiotach. Ale z drugiej strony w Diablo każdy przedmiot jest legendą, bo zawsze możesz Legendary Power przenieść. A greater affix is now going to be. These only appear on ancestral items, but do in fact appear on unique items. So uniques can have mega juiced out affixes of really good stats. This is an example that they used here. The one on the left is a basic row. The one on the right, you can see it has these little red diamonds here. And that's Ej, nie, no oni usiedli i pomyśleli tak. Nie wiemy jak naprawić Diablo 4, ale dobra, nie ma problemu. Wyszedł teraz Lasipok. Ludzie chwalą kilka sezonów w Lasipoku. Przyklejmy je do naszej gry Essa. Two greater affixes. You can row multiple greater affixes. Tylko nadal oni nie czają tego, że tutaj podstawa tych przedmiotów jeszcze jej czegoś brakuje. Like exalted items, for instance, if you are familiar with Last Epoch. There is going to be a Masterworking... Jaki jest sens grać w Diablo 4, skoro ma systemy przedmiotów z Last Epocha, zamiast zagrać po prostu w Last Epocha? No ta gra staje się jakąś totalną groteską chyba przyklejonych kilku innych systemów z innych hack and slashy, gdzie finalnie to jest całkowicie niespójne. System that allows you to upgrade an item 12 times. When you upgrade an item, it will upgrade all of the stats slightly, but then every 4 ranks, a single affix will be massively upgraded. A total of 12 ranks can be upgraded, meaning you could get lucky and slam that. Late game crafting system, będziesz mógł 12 razy sobie ulepszyć przedmiot. Chłopie, no metin. No bez kitu, dropisz item, możesz go 12 razy ulepszyć. No ja pierdolę. Same affix 3 times. So the obvious combo is you get a greater affix of like a damage, and then you masterwork it to 4, it rolls damage again, to 8 rolls damage again, and then 12 and it damage again. And oh my god, you got lucky, it triple rolled on the greater affix, meaning you can really juice some of these stats. This is an example they use. This is at rank 2, rank 3, and then rank 4, and you can see critical strike goes up. Nie, no nie gadaj, że będą stare przedmioty na plus 12. Będziesz każdy przedmiot ulepszał 12 razy. Here you can see the vulnerable. Ale poczekajcie, myślicie, że to będzie dotyczyło każdego przedmiotu, czy to tylko dotyczy przedmiotu, który ma Masterworking? Bo jeżeli to dotyczy tylko przedmiotów, które mają Masterworking, to nie w takim razie nieudolnie weaversuje. Tylko uwaga, nadal nie strzeli idei Weaver's Wheela. Bo w Weaver's Wheelu nie chodzi o to, żeby ulepszać cały czas przedmiot tymi samymi statami, tylko że masz podstawę itemu i odlevelując może ci wyrolować nowe statystyki. Przez co zakładasz przedmiot i szukasz, na przykład masz 20 tych samych legendarek i szukasz, na której ci wyroluje dobre staty. I nagle podczas levelowania tworzysz genialną legendarkę. Nie no. Ej, oni bez kitu chyba całe Lasipo przykropywali. The life goes up as well, and they said these other stats should be increasing too. This is just a display bug glitch, which is unfortunate. The reason it is blue here is you can see that this one has been slammed with the rank 4, so it got lucky, and that was the one that ended up getting the big single greater affix bonus. Well, not greater affix, master rework bonus. So this went blue because it got the single masterwork rank 4. So at 4, 8, and 12 is when you get that, and it got a blue one. If it hit it twice, it would actually become yellow. They actually show an example of this because you can see here, blue is a single, yellow is a double slam. So this is a masterwork 12. There was 3 total of those major slams. It hit this one twice, which is why it's yellow. That one once, which is why it's blue, and you can see that it increased these stats as well. The vulnerable damage went from 38 to 55%, even though it didn't get slammed with those big individual ones. It increases all the stats, and obviously you can see they had tempered this one as well. So the idea is you're going to want to temper, get the stats you want, then do the master rework on it as well, and hopefully you're doing this on an item that the original base had greater affixes also. System od malutkiego studia, które wydało swoją pierwszą grę. Unique they showed here on my left, but then they also mentioned there's double the total amount of uniques actually coming to the game, so there's a significant increase in terms of overall uniques.
At this point, they went into class update balance changes. I'm not going to go through all of these. We're primarily going to focus on the itemization changes and the in-game update changes, but basically minions are getting quite a bit of love. There's some nice changes to Sorceress. You can pick through the live stream if you want to see more. We're going to focus on itemization and in-game. One thing I should mention, though, is the way flat damage works is actually changing. It scales based upon your weapon damage. So as your weapon becomes stronger, so does the flat damage, and they're buffing flat damage in general to make it feel more rewarding for these types of legendary properties. They are also changing the function of a lot of items to make them more usable for people in Gymro. For instance, this used to be a core skill. Now this is just your skills in Gymro. So they're trying to make it less limiting for a lot of items. Also, a shout out here, they are removing the Elixir of Death and the Cheat Death enchantment. So now hardcore... O! Ty! Rok im zajęło usunięcie Elixir of Death, który sprawia, że hardcore nie jest hardcorem. Core is actually hardcore. How the A cheat co z shieldem? Okej, też no. enchantment. So now hardcore is actually hardcore. Hell Tide is getting an update. There's higher density. They're putting the Blood Tide mechanics of threat-based minion spawn being added into this as well. Bardziej dynamiczne spawny enemisów, okej. So it's also a good time to mention that there is going to be an increase in experience across the board, a fairly significant Jeszcze one więcej in expa. tier 2, 3, and 4. A new boss is Ej, generalnie Diablo 4 już na samym początku nie wymagało dużo expa, żeby wbić setny level, bo ludzie bez żadnego problemu insta wbijali te setne levele. A oni dosłownie co sezon zwiększają expa zdobywanego. Nie wiem, ile się w tej grze teraz będzie wbijało setny level, kurwa, w 15? coming to the game, and Dario has been much requested to come back. It is coming back. Use the summoning parts from the Beast device in Lord Zur, and now has the same drop table as Dario, so it is another way in which you can attempt to get drops one from Uber Dario, but this time you can use the other materials for it as well. There's a system coming to the game called the Pit. The Pit is where you're going to get the materials for the Masterworking, so you're going to want to do it. It starts at level 100, and the Pit is effectively almost like greater rifts. This is sort of like AOZ. You can open these rifts, go in there, it continues to scale and become more and more Greater difficult. Rifty And dodali, it's going to be zajebiście. RNG, what's on the inside, you kill the Nie, boss. oni nie mają total... Ej, nie, ta prezentacja to jest... Mija już rok, słuchajcie, od Diablo 4. To idealnie pokazuje, że na Diablo 4 po prostu nie ma żadnego pomysłu. Ta gra jest w żadnym etapie nie jest kreatywna. To jest zlepek pomysłów z różnych hack and slash. To jest zlepek pomysłów, kurwa, z poprzedniego Diablo 3. I oni totalnie nie wiedzą, w którą stronę tą grę rozwijać, co robić. Ona ma po prostu wejść, skosić jakieś siano. Ludzie, no to jest, chłopie, to jest kurwa szybcy i wściekli gamingu. Kurwa, mają mirasy w to pograć chwilę, mają mirasy wydać trochę siana i tyle i się zrobi potem kolejne, ale to nie jest produkt, który ma stać się klasykiem, kurwa. Materials you're going to need. This here was a an early Ta gra nie ma access żadnej version here głębi, that they were żadnego actually artyzmu, showing kurwa, w live of sobie. No, this. to You're jest going to go into this giga gówno, no. basically a greater rift or AOZ type of rift, and it's supposed to be a more Typowy clicker accessible dla one. mirasów. This starts at level 100. You farm through it. Very similar to what we've seen before with AOZ, and it's very similar to Greater Rift style, basically, is what it boils down to. But this is where you're going to be getting the materials that you need. The other thing about this is going to drop the stones, and the stones are going to be used for a new Uber version of bosses. So now there's actually a level 200 Poczekaj, będą variant of bosses Uber that will drop you bossowie? more Okej. rewards that are like Durio. Kurwa, nie wiem, oni może wpadli na to, żeby po prostu dodać kilku nowych bossów, którzy by byli jakimś wyzwaniem, których by ludzie chcieli farmić? Nie, oni dodają Uber bossów, tak? Czyli mieć Uber Duriela, teraz będziesz miał Uber Duriela, czyli będziesz miał Uber Duriela, który będzie przeskalowany trzykrotnie i pewnie będzie to samo z Lilith, tak? Aha, okej. Lord Zier, all of the Nie, po co dodawać, kurwa, nowy content, nie? Po co, stary? ladder bosses is what they call them. Uber all of those style Duriel. bosses that you have to summon. Ej, myślicie, że oni za rok dodadzą, kurwa, Uber Ancient Duriela? We have like a mega variant of these bosses now that will give you better rewards as well in terms of quantity. So that is something to keep in mind if you want to have an additional challenge. Nie no, ja wam powiem serio, Diablo 4, kurwa, patrząc na to, no bo czysto teoretycznie kilka zmian są dobrymi zmianami na papierze, ale no to są przykopiowane zmiany. Więc widać, że ta gra nie ma na siebie pomysłu. Czy
kurwa studio, które wypuszcza grę, która totalnie nie ma od samej podstawy na siebie pomysłu, można liczyć na to, że będzie jakkolwiek kurwa dobre? No mi się wydaje, że nie. Will be a higher tier one, and my understanding of these bosses is they also drop a resplendent spark, which you need for uber crafting as well. So if you kill each one of these, you can eventually get yourself, and you can straight up craft an uber unique. So that is a pretty cool way of doing that too. At the end of it here, he showed the different materials you're going to need to acquire in order to do masterworking, which you get from the pit. Then they wrapped up with a Q&A, and some people noticed that the camera seemed more zoomed out, which is true. Coming with Season 4, there is going to be a more zoomed out camera. So that has been a much requested thing. kamerę In fact, the Codex odsuwają. of Power plus the camera seem to be some of the changes people like the best currently in the game. A co ze Also announced that staszami? they're going to need to be extending Season 3, so that way Season 4 PTR can come out April 2nd to April 9th in order to get enough feedback. Ej, kurwa, mogliby wypuścić akurat sezon 1 kwietnia, bo byłoby dużo żartów, no nie? Że to jest out of season. Znaczy to byłby akurat nie out of season, to byłby April's Fool's joke, nie? To make sure all the bugs are fixed, etc. Which means Season 3 now ends May 14th. Ej, a patrz, jest Josheli. Myślałem, że Shelley'ego wypierdolili, bo nie było go na kilku poprzednich. This way you go through the world tiers, you get better and better affixes, which you put into the Codex of Power. You continue to try to get good, greater affix drops on legendary items. You then take those legendary items and you temper them. After tempering them, you're going to masterwork and try to get multiple, basically, crits onto the good affix that you want to buff up. At that point, you will just continue pushing the pits. In order to get the material for the masterworking, you're going to need to do the pit literally anyway. So the new baseline entry is monster level 100 in order to enter into the masterworking. And you're going to be going through the cycle of upgrading your gear continually by masterworking to rank 12 and trying to get good greater affix drops and then get crits on the right one. And that is the new way you max out your power. You're still going to need to do dungeons for glyph experience, etc. But the pit is where you're going to both be getting stones as well as upgrading your items and getting those masterwork items. Now, keep in mind that something else that they mentioned is that randomly monsters will give you loot explosions and also drop monster or boss materials as well. So as you're grinding this, you should be getting both these explosions of loot as well as you will get some boss materials just randomly from killing some of the monsters as well. Overall, if you're wondering my take on what it seems like the reception of people are currently, A pierogi the je. optimization changes seem pretty good. The fact that the Albo camera's going to be kopytka. zoomed out, people are obviously liking. The Codex of Power change and the fact that it's quality over quantity should help some of the item stash issues, etc. all seem like good changes. The in-game changes and additions such as the pit in order to farm the Nie masterwork no, stuff to jest, and the widzowie, sytuacja jest taka. Nadal tam kilka jakichś takich małych rzeczy się zmienia, teoretycznie na plus. Kurwa, jesteśmy już po 3 sezonach zmian, które teoretycznie miałyby pomóc coś tej grze, ale no, ta gra potrzebuje głębokiego reworka. To jej się nie da zmienić w takich małych rzeczach, no bo i to jest dosłownie to samo, co mówiłem na początku. Fajnie, że zmieniają te affixy, ale no nadal tu trzeba by zmienić cały zestaw statystyk, no nie? No i teraz zamiast mieć 3 różnych typów plus damage jeśli to, plus damage jeśli to, plus damage jeśli to będziesz miał po prostu plus damage. Czy coś się cokolwiek zmieni? No nie do końca, nie? Nie do końca, widzowie. Więc to jest taka sytuacja. Uber versions of bosses that are now like level 200, etc. are basically Śmieszy mnie to, że concepts we've przykopywali already tyle seen systemów w implemented in the Last game, Epocha, nie so maybe rozumiem that's tych not as systemów w Last exciting, for Epochu. instance, whereas the itemization stuff actually seems decent in my own. Dobra, widzowie, sprawdzamy Dragon's Dogmę. Jutro jest premiera Dragon's Dogmy. Chcecie zobaczyć Dragon's Dogmę? Późno stream odpalony, ale myślę, że sobie możemy pyknąć tą Dragon's Dogmę. Co wy na to?